farmdriver.com. Cześć, Bartek Kowalski, farmdriver.com. Dzisiaj pokażemy Wam ładowarkę teleskopową, a właściwie dwie ładowarki. Jedna z wypasioną kabiną, tak jak ta, a druga z pałonkami ochronnymi. Zapraszamy! Firma Avant produkuje kilka serii ładowarek, przegubowych i nie tylko. Prezentowane modele to przedstawiciele największej serii 700, która tak jak mniejsze maszyny wyróżnia się charakterystycznym jasno-zielonym malowaniem. Jest to ładowarka przegubowa, więc zamiast kół skrętnych maszyna podczas skręcania łamie się w pół. Fotel operatora znajduje się w przedniej części ładowarki, jednak niemal nad tylną osią. Silnik umieszczony jest z tyłu, natomiast w przedniej części jest ramię robocze. Maszyny z serii 700 dostępne są z pałonkami ochronnymi lub z jedną z trzech modeli kabin L, LX oraz DLX, która bierze udział w mojej prezentacji. Kabiny różnią się oczywiście wyposażeniem. Dostęp do silnika jest bardzo wygodny. Avant 750 napędzany jest silnikiem marki Kubota o oznaczeniu V2403. Jednostka napędowa umieszczona jest w tylnej części maszyny. Moc silnika to 49 koni. Maszyna zasilana jest oczywiście olejem napędowym. Silnik napędza pompy hydrauliczne, które umożliwiają poruszanie się maszyny oraz obsługę narzędzi zewnętrznych. Ale więcej o tym za chwilę. Najbardziej charakterystycznym elementem fińskiej ładowarki jest przegub skrętny. Zastosowanie takiego rozwiązania bardzo zwiększa zwrotność maszyny, o czym będziecie mieli okazję przekonać się za chwilę. W przypadku tej ładowarki zastosowano sztywny przegub, który podczas jazdy po nierównym terenie nie oscyluje na boki. Przykładowo, najeżdżając przednim kołem na jakąś przeszkodę, maszyna zachowuje równowagę. Podłączanie osprzętu do Avanta nie jest trudne. Możecie wierzyć lub nie, ale udało mi się za pierwszym razem. Teraz pozostało już tylko podłączenie hydrauliki, ale tutaj ciekawostka, ten faster. Zobaczcie, jak niewiele czasu to zajmuje. Od stycznia 2012 roku standardowym wyposażeniem ładowarek serii 700 jest multi-złącze o nazwie Faster, czyli szybciej. No i rzeczywiście podłączanie całej hydrauliki oraz przewodu do elektryki zajmuje kilkanaście sekund. No i tyle. To rozwiązanie ma kilka zalet. Po pierwsze, nie można się pomylić i czegoś źle podłączyć. Nie ma wycieków oleju, brud nie ma jak się dostać do środka i nie trzeba do podłączania i odłączania wyłączać silnika ładowarki. Z tyłu umieszczone są obciążniki. Zderzak ma masę 170 kg, natomiast z boku montowane mogą być dwa dodatkowe obciążniki o masie 90 kg każdy. Na zderzaku można również montować kolejne walizki o masie 30 kg, a także różnego rodzaju zaczepy. Prezentowany przez nas model to terenowy wózek widłowy. Jeśli ktoś korzysta z programów unijnych i musi kupić wózek widłowy, to może zdecydować się na ładowarkę przegubową Avanta. Jednym z najważniejszych elementów sterujących maszyną jest 8-funkcyjny joystick. Jest oczywiście podnoszenie i opuszczanie wysięgnika, wychylanie narzędzia na siebie i od siebie, wysuwanie i chowanie teleskopu, a także włączanie i wyłączanie hydrauliki zewnętrznej. Kolorowe przyciski odpowiadają określonym dźwigienkom, które są poniżej.
samym szczycie tablicy rozdzielczej są 3 wskaźniki: obroty silnika plus godziny pracy, temperatura płynu i wskaźnik ilości paliwa. Później są 3 przełączniki odpowiedzialne za włączanie pseudoblokady na 4 koła, o której jeszcze opowiem, włączenie i wyłączenie systemu pływającego oraz włączanie i wyłączanie świateł roboczych. Niżej z prawej strony umieszczone są dodatkowe przyciski. Między innymi zmiana zakresu prędkości jazdy, światła awaryjne, włączanie koguta, wycieraczki czy hamulec postojowy. Fotel operatora produkowany jest przez firmę Grammar. Jak część z Was być może wie, to jedna z największych firm zajmujących się produkcją tego typu elementów. Siedzisko jest bardzo wygodne i ma kilka możliwości regulacji, zaczynając od wysokości, przez stopień wysunięcia, pochylenie oparcia, aż do regulacji samego oparcia i regulacji podłokietnika. Komfortu nikomu nie powinno brakować. W modelach z kabiną DLX jest oczywiście klimatyzacja, w której skład wchodzi kilka rozsądnie rozmieszczonych nawiewów. Jazda do przodu oraz do tyłu odbywa się przy użyciu 2 pedałów. Po naciśnięciu jednego jedziemy do przodu, a drugiego do tyłu. Rozwiązanie proste w użyciu i bardzo wygodne. Jak wspominałem, silnik spalinowy Kuboty napędza pompy hydrauliczne. Jedna z tych pomp jest odpowiedzialna za poruszanie się ładowarki. Jej zadaniem jest tłoczenie oleju do silników hydraulicznych, które są umieszczone w kołach, a więc napęd hydrostatyczny. Funkcja, jaką spełnia ładowarka w gospodarstwie, zależy od tego, czego potrzebuje użytkownik. W przypadku plantacji sadowniczych głównym zadaniem ładowarek jest transport. Transport w obrębie podwórza czy magazynu, transport w sadzie, a nawet transport drogowy, choć na pewno na mniejsze odległości. Dla sadowników przewożenie skrzyniopale, transport owoców i tym podobne czynności to normalka. No i do tego zielona maszyna nadaje się bardzo dobrze. Długość ładowarki z widłami do palet i skrzyniopaletą z przodu oczywiście wzrasta. Jednak nie miałem problemu podczas manewrowania w międzyrzędziach. Dlaczego? Dzięki teleskopowemu wysięgnikowi. Sam fakt, iż wysuwaną teleskopową końcówkę można schować, sprawia, że ładowarka jest krótsza. W wielu modelach ładowarek przechodowych, w których wysokość podnoszenia dochodzi również do 3 metrów, konstrukcja przedniego ramienia jest inna. Kształt, sposób montażu i liczba siłowników, wszystko to zależy od pomysłu konstruktorów i idei producenta. Jednak najczęściej długość ramienia jest niezmienna. Ramię stosowane w ładowarce Avant jest teleskopowe i to nie jest standard. Ładowarka jest dość sztywna, więc jazda po nierównym gruncie z pustą skrzynią-paletą wygląda dość zabawnie. Jednak ta sama cecha bardzo przydaje się podczas prac na równej powierzchni. Maszyna ma 2 zakresy prędkości: żółw i zając. Na żółwiu można rozpędzić się do 12,5 km na godzinę, natomiast na zającu do 25 km na godzinę. Kabina klimatyzowana to oczywiście bardzo wygodne rozwiązanie. Tradycyjnie trzeba za nią dopłacić, ale w czasie pracy w upalne lub chłodniejsze dni chyba każdy doceni jej zalety. W sytuacji, gdy maszyna wjedzie w błoto, kopny piach czy inny rodzaj trudnego terenu, można się wspomóc, a nawet trzeba, wspomnianym wcześniej pseudonapędem na 4 koła. Po przełączeniu trzeciego przełącznika następuje równe rozłożenie przepływu oleju na lewą i na prawą stronę. No i następuje bardzo odczuwalna zmiana w trakcji. Praca w magazynach czy przechowalniach to kolejne środowisko naturalne Avanta 750. Zwrotność, banalnie prosta obsługa i wysięgnik teleskopowy z możliwością podnoszenia na wysokość lekko ponad 3 metrów sprawiają, że Avant w pracach typowych dla wózków widłowych radzi sobie bardzo dobrze. Oczywiście, jak w przypadku większości maszyn, to na jakim ogumieniu jest dana ładowarka zależy tylko i wyłącznie od kupującego. W tym wypadku mieliśmy budowlane 12-płócienne ogumienie wyróżniające się wysoką odpornością mechaniczną. Nie wspominałem jeszcze o samopoziomowaniu.
Otóż ramię teleskopowe wyposażone jest w samopoziomowanie. Zarówno przy podnoszeniu, jak i opuszczaniu wysięgnika ładunek pozostaje w pozycji zadanej przez operatora. Katalog narzędzi do Avanta 750 ma 87 stron. Dużo? Według mnie tak. Oprócz tradycyjnych narzędzi, takich jak widły do palet czy łopata do materiałów sypkich, chciałem Wam pokazać coś jeszcze. Stąd pomysł na świder. Obsługa całego zestawu o dziwo sprawiła mi mniej problemu niż kopanie łychą. Muszę zaznaczyć, że ten świder to jeden z najmniejszych, z jakimi radzi sobie Avant. Taka średnica stosowana jest do wykonywania nowych nasadzeń w miejsce uschniętych drzewek oraz przy wkopywaniu słupów. Natomiast ładowarka radzi sobie ze znacznie większymi urządzeniami. Ceny Avanta są zróżnicowane. Przykładowo, Avant 750 z 2009 roku może kosztować około 33 500 euro netto. Za taką samą kwotę można trafić już jednak maszynę o rok młodszą. W Szwecji Avant z 2010 roku kosztuje 375 000 szwedzkich koron, natomiast maszyna z 2012 roku dostępna jest już za 420 000 szwedzkich koron. Ładowarka przegubowa Avant 750 to maszyna wielozadaniowa i właśnie tą uniwersalność starałem się Wam dzisiaj pokazać. Jednak jeśli w naszej prezentacji czegoś było za dużo lub może czegoś brakowało, oczywiście czekam na wszystkie komentarze. Natomiast jeśli nasz kanał Wam się podoba, kliknijcie subskrybuj. Dzięki! farmdriver.com